Ale zrobiłem stop klatkę, zobacz Marcin. Nie ruszam się. Dobrze, że się nie ruszą? Siemanko, witajcie w kolejnym, już trzecim odcinku How To. Jak wiecie, triki będą coraz trudniejsze, także mam nadzieję, że jesteście na bieżąco z poprzednimi. Dzisiaj mamy skok na plecki, także bez owijania w bawełnę zaczynamy. Na początek pozycja, w której będziemy lądować, skok na plecy. Kładziemy się na trampolinkę, żeby się zapoznać z pozycją. Teraz tak, na początek, jak komuś będzie trudno trzymać proste nogi w górze, może sobie je lekko ugiąć, ale nie przyzwyczajajcie się do tego, to jest tylko początek. Ręce trzymamy wyciągnięte w górę. Taka jest pozycja. Nic trudnego. Okay? I teraz, co możemy zrobić w tej pozycji? Używając naszych stawów kolanowych, czyli prostując nogi w ten sposób, zaczynamy się bujać, tak żeby troszeczkę się odbić w tej pozycji i zobaczyć, z czym to się je. Zobaczcie, już lekko podskakuję. Myślę, że przy takiej wysokości mogę spróbować wstać. Czyli mamy już powrót z pozycji leżącej na nogi. Teraz jak w nią wskoczyć? Klasycznie zaczynamy najniżej jak to możliwe. Czyli robimy sobie przysiad podparty i teraz odpychając się rękoma, jednocześnie pamiętamy o tym, żeby ręce skierować w górę. Kładziemy się na plecy. Hop, nogi nisko, hop, wracamy. Jeszcze raz. Odpycham się, ręce do sufitu, nogi nisko, wracamy. Jak widzicie, nogi same mi się prostują, ponieważ z tego mogę wykonać mocniejsze kopnięcie. Jeszcze raz troszkę wyżej, hop, kładę się i proste nogi mocno kopią, żeby wrócić. Myślę, że to już mamy załatwione, ale oczywiście nikogo nie zadowoli taki niziutki skok na plecy. Dlatego jak mamy z przysiadu podpartego, próbujemy sobie zrobić z pozycji takiego krzesełka. Plecy proste, ręce z przodu. Kładę się barkami w tył, hop, wracam do tyłu i powrót. No i teraz pozostaje nam tylko skakać coraz wyżej i dorzucić pracę rąk. Hop. Wracam do góry, przód i góra z powrotem. Jako ciekawostkę powiem Wam, że bardzo dobrze sprawdza się uczenie padu na plecy, skoku na plecy poprzez zabawę limbo. Na pewno wielu z Was ją kojarzy, może niekoniecznie pod nazwą limbo, ale chodzi w niej o to, żeby przejść pod poprzeczką, pod sznurkiem, pod czymkolwiek jak najniżej. Żeby przejść, wyginamy się do tyłu i idziemy sobie do przodu. W pewnym momencie, jeżeli jesteśmy na trampolinie, możemy zwyczajnie stracić równowagę i unieść delikatnie dwie nogi do góry. Dzięki temu spadniemy na plecy, niekoniecznie wiedząc o tym, że robimy skok na plecy. Teraz zatrzymajmy się na momencik przy 3 błędach, które Wam chciałbym pokazać, które najczęściej widziałem właśnie w Jump City. Pierwszy błąd, nieużywanie rąk, czyli klasycznie zamiast skoczyć łapki góra, przód i ładne lądowanie, skaczemy łapki w ogóle luźne, nic nas nie obchodzi i tutaj jeszcze kłapią o trampolinę. Zobaczcie, hop, zamiast pomóc wstać, jakieś dziwne rzeczy się potem dzieją, także unikamy tego. Kolejna rzecz jest to skok w zasadzie bardziej na pupę niż na plecy. Dzieje się tak, kiedy zamiast zacząć ruch barkami i łopatkami w tył, czyli hop, od razu się położyć, wyskakujecie do góry, licząc, że w magiczny sposób się obrócicie. Jeszcze raz, hop. Nie bójcie się upaść. Zróbcie sobie jeszcze raz zabawę z limbo, jeżeli się boicie, tak żebyście lecieli na plecki i swobodnie mogli wrócić. Ostatni błąd to rozluźnianie brzucha. Tutaj sobie zejdę na chwilę na dół, żeby Wam pokazać jedną rzecz. Jak leżę na plecach i chcę podnieść nogi do góry, robię to przy pomocy mięśni brzucha. Spróbujcie sobie podnieść nogi 10 razy, zobaczycie, w którym miejscu poczujecie delikatne pieczenie. I teraz tak, jak ląduję, na moje nogi będzie działać siła, która chce zrzucić mi je na dół, dlatego brzuch musi być dodatkowo napięty. I tu może się przydać ugięcie nóg, jeżeli ktoś jeszcze nie ma na tyle silnych mięśni brzucha. Jeżeli je rozluźnimy, dzieje się tak. Spadają sobie bezwładnie na ziemię, a jeżeli napniemy,
Nogi są sztywno i pomagają nam wstać. I standardowo mały bonusik na koniec. Mam nadzieję, że pamiętacie Wasze zadanie domowe z poprzedniego odcinka. Jeżeli sumiennie je odrobiliście, to teraz spróbujemy dorzucić kolejne 180 stopni obrotu, tak żeby wylądować na plecy. Zaczynam jak na brzuch, hop, jestem na plecach. Na początku asekuracyjnie z uderzeniem nogą, jeszcze raz. Na brzuch, zbieram ręce, o, spójrzcie na ręce, jeszcze raz, hop, zabieram ręce, jestem na plecach, teraz już z wyjściem do góry, pach, pach, prościzna. I druga rzecz, połączenie skoku na plecy z drugim skokiem na plecy, tak jak to robiliśmy w przypadku skoku na klatę. Więc na początek ładny skok na plecy, hop, lądowanie. I teraz będziemy próbowali się obrócić między odbiciem z pleców a lądowaniem, czyli na plecy, hop, obrót, jeszcze raz, na plecy, hop, obrót. I teraz po obrocie szybciutko skaczemy znowu na plecy, hop, i próbujemy nogami minąć się z podłożem, tak żeby z pleców zrobić pół obrotu i od razu spaść na plecy. Mocno do góry, hop, jeszcze w drugą stronę, hop, easy. Na dzisiaj to już tyle, trzeci odcinek dobiegł końca, a w czwartym, kolejnym odcinku ogarniemy sobie rundaka. Wszystkie YouTube'owe sprawy, czyli lajki, share'y, suby, mile widziane. Do zobaczenia w następnym. Aha, jeszcze jedno. Jeżeli skaczecie na brzuch i czujecie, że wasz brzuch nie daje rady, to koniecznie przetestujcie kilka ćwiczeń, które zaraz Wam pokażę, żeby wzmocnić, ustabilizować mięśnie brzucha. Na razie.